Czyli zimne, ciężkie, gęste powietrze, jest, tak? Tak jest, tak jest. Słuchajcie panowie, to co, Artur, zaprosisz nas do środka? Światło się świeci, energia jest. Wiadomo. Aha, okej, bo jak gdyby to jest taka kontrolka, powiedzmy, to taka... pokazuje, że daje energię. Aha, Ona jest włączona okej. cały czas. Dobrze, to co, idziemy do środka i Jedna zobaczymy, faza tak? leci dla nich, a chociaż przepisy mówią, że powinni to kompensować, nie? No ja mam, przepraszam, że przerywam, ale no ja mam swoje inne spostrzeżenie na ten temat, bo żyjemy w kraju, w jakim żyjemy, ja jeszcze nie widziałem. I dlatego ten nawet lepiej by się sprawdzał, bo ten, bardziej pasuje ten zakres napięć. Bo śmigło nam się rozpędza, już tu mamy 60 i już ten MPPT mu zaczyna Czyli działać. zaczyna odbierać i wtedy go delikatnie przycham. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie nie tylko o panelach fotowoltaicznych, ale również, albo w szczególności właśnie w tym odcinku będziemy rozmawiali o wiatraku. Cześć Artur. Cześć. Cześć, cześć, fajnie. Super, bardzo Ci dziękuję, że mnie zaprosiłeś. No fajnie, że przyjechaliście razem z panem Edwardem. Możemy... Witam uszanowanie. Tak, cześć Edward. Tutaj widzowie, nasi stali widzowie wiedzą doskonale, znają Ciebie nie od dziś. Artura mają okazję dzisiaj poznać. Artur, 2-3 słowa powiedz mi na temat tego, ile to ma kW. Mamy podobne zabawki, takie jak pan Edward. To ma 5,5 kW, śmigło jest około średnicy 4 metrów, masz około 10 metrów. W tej chwili wieje, w związku z tym coś to daje. Coś to daje, żeby to bardziej więcej zobaczyć, to trzeba iść na szafy. W związku z tym, A gdzie są szafy? Dzisiaj mamy takie bardzo silne podmuchy wiatru i włączyłem mu takie zabezpieczenie, trochę przedawaryjne, żeby za bardzo się wirnik nie rozpędzał, ale za chwilę możemy to włączyć. A szafa gdzie jest, żeby można było W zerknąć? budynku mamy. Aha, okej, dobra, czyli tak, po pierwsze, wiemy jaki jest, znamy wielkość, już widzimy, tak, R2 na pierwszy rzut oka. Właściwie ustawione, bo z wszystkich stron dociera do niego ten wiatr. U mnie to tak za bardzo nie ma. To tu są lepsze warunki. Tu są lepsze warunki. Dużo lepsze. A no nie ma zabudowań. Aha. Ruch jest na pewno powietrza bardziej laminarny. W związku z tym przenoszenie tej energii jest dużo lepsze, bo to jak to tak musi być przy wiatrakach. Przenoszenie dużo lepsze. A poza tym akurat właśnie widać, na pewno panele dzisiaj nic nie dają. A wiatrak jakby był u siebie w domu. Taką pogodę właśnie lubi wiatrak. Czyli zimne, ciężkie, gęste powietrze, jest, tak? Tak jest, tak jest. Słuchajcie panowie, to co, Artur, zaprosisz nas do środka? Światło się świeci, energia jest. Wiadomo. Aha, okej, bo jak gdyby to jest taka kontrolka, powiedzmy, To taka... pokazuje, że daje energię. Ona Aha, jest włączona okej. cały czas. Dobrze, to co, idziemy do środka i zobaczymy, tak? Okej, to lecimy. Teraz, Artur, gdzie możemy zerknąć, zobaczyć, co tutaj masz, to zaraz nam pokażesz. Dobrze. Wiatrak, silnik, 3 fazy, tak? To znaczy tak, tutaj mamy 3 inwentery. Jedno takie sprostowanie. Ja korzystam tylko z off-gridu. Nie jestem podłączony do żadnej sieci. Ale w ogóle nie W jesteś... ogóle. Czyli to są inwertery off-gridowe. Off-gridowe. Takie. I teraz tak, tu mamy, dlaczego jest 3? Bo mamy 2 stringi paneli i jeden jest dla wiatraka. Okej. I teraz tak, tutaj mamy jeden string górny, bo mam też zamontowane panele pionowo. Dlaczego pionowo? Zima. Zima, przede wszystkim zima. I miejsce. Nie napada na nie śnieg, nie oblodzają się, nie oszraniają się i mają dłuższy zakres pracy w dzień. Czyli one jeszcze łapią słońce, jak już jest całkiem nisko, bo mam porównanie, że te u góry, które są pod kątem 35 stopni, już nie dają nic, a te z pionu jeszcze pracują. Nie? To, Moment, co mówili, moment. Marcin, Tak, kiedyś, tak, pamiętasz? tak. Odbijają się na zasadzie siły, uderzają prostopadle, to dają dużo energii, a te
jeżeli już poziomo słońce jest, to one się Prześlizgują. ślizgają. Tak, i teraz tak, ja już tutaj 2-3 słowa tak od siebie też wrzucę, bo czasami ktoś tak ironicznie komentuje, że no ten se pionowość na ścianie założył, ten Edward, co on i tak dalej, a przecież to jest esencja. Nie, ja mówię o tobie, bo ty też masz pionowo założone, tak? Słuchajcie, w momencie, kiedy panel jest założony pionowo, to jest to, co ty, Artur, dosłownie przed chwilą powiedziałeś, strzał w dziesiątkę, dokładnie tak. Jeżeli mamy kilka instalacji i ta jedna jest pionowo, masz święty spokój, bo zawsze dostaniesz prąd, jak wszyscy inni są zasypani śniegiem. Tak, tutaj mamy tak, panele się świecą, czyli jest jeszcze jakaś produkcja ze światła. Tak. Tutaj też panele się świecą. I tutaj też się panele świecą. Chociaż teraz wiatr... Dobrze, a powiedz mi, który jest pionowa? Która jest instalacja pionowa? Gdzie mamy pionową? Tutaj I mamy jakie napięcie mamy na tej pionowej w tej chwili? Nie wiem, czy to wyłapiesz, bo dzisiaj już mamy taką końcówkę dnia. Tak? No, może być do 10 W tylko nawet. 136 V. Tylko A te u tu góry? o tym jeszcze byśmy musieli porozmawiać. Dobrze, okej. A te u góry, które są? Bo tutaj te... Bo to są... Trzeba powiedzieć, że to są chińskie... Falowniki? Falowniki. No tu mamy też 140, 150. 140. Czyli te u góry mamy 140, 150 i tutaj tak samo, tak? Czyli podobnie. Ale Dobrze? to nie jest moc, to są wolty. To są wolty. Teraz tak... Teraz trzeba też powiedzieć, że te moce tutaj, które są na tych falownikach, one są wyliczeniowe. One nie, tam jakiś logarytm to po prostu przelicza. I No na 5 razy natężenie. I nie jest tak zawsze, bo tutaj jeszcze część tej energii idzie na ładowanie, bo tutaj pod spodem jeszcze mamy bank energii. Ty nie wspomniałeś. Po 200 Okej. amperowe Okej. więcej To mamy- mają. Tu mamy 9,6 kW. Czyli dyszka. Czyli I dlatego 200 zaprosiłem tutaj pana Edwarda, bo mamy mniej więcej te same hobby Tak. i nie możemy porównywalnie Oprócz poziomem wyników. wiedzy siebie porównać. Chociaż pan Edward ma inną koncepcję, ja mam trochę inną koncepcję. Co jeszcze ciekawego wam powiem. No to te akumulatory ładnie wyglądają. Ja wykorzystuję w tych warunkach przy dzisiejszej pogodzie około 400 do 500 W, żeby ogrzać cały dom. Do temperatury pokojowej, czyli około 22 stopni. A ile to jest metrów kwadratowych? To jest dom około 140 metrów. Za chwilę tam To wejdziemy. niemożliwe. Zaraz to pokażę. To jest rzeczywiście... Niemożliwe? Żeby się nie okazało, że to jest jak na kanale Pompa Ciepła, gdzie Waldek mówi, że 100 W wystarczy do ogrzania domu. No ale to jestem bardzo ciekawy. No ale dobrze, okej. No to właśnie to myślę, że to jest to Teraz świetne, mamy no. włączone. Dobra, co chcemy teraz, co chcemy pokazać? Teraz obciążenie jakie jest. 150 W jest tutaj. Jest Pobór. 230. Ale rozumiem, że to jest wszystko sprzężone z baterią akumulatorów. Tak. Tu Że mamy 200 W. I tu jest Mówimy o poborach teraz, poborach. tak? No, czyli teraz jedzie 600 W. W tej chwili. W tej chwili 600 W mamy obciążenie. ogrzewanie. Na ogrzewanie. 600 I W ogrzewamy. na wszystko, bo ty jesteś Na oglit wszystko. 100%, tak? Na wszystko. Ale teraz autentycznie ja nie to masz pokażę. licznika, nie masz podpięcia, nie masz licznika? Nie mam. To znaczy te tutaj inwentory, one są podpięte do sieci, bo gdyby nam zabrakło na przykład światła, wiatru, bo zdarzają się takie dni, to po prostu automatycznie przełącza się system na sieć. No bo nikt nie będzie tego oczywiście pilnował, ja nie będę spał i z kontaktem wchodzi i włącza, Tak. tylko Czyli ma masz- być system bezobsługowy. Dobrze, czyli masz instalację on-grid, off-grid. To powiedzmy, ale ja nie oddaję, nie jestem prosumentem. Okej, dobrze, czyli Nie rozumiem. utylizuję energii, bo po prostu no nie mam. No chętnie bym im oddał te 30%, no ale skąd ja im wezmę, jak ja ich nie mam? Po Wszystko prostu zużyłem. Sam wykorzystujesz całą energię, tak? Ale Czyli jak się jest prosumentem, to również można wykorzystać wszystko, a oni zabierają tylko to, co jest naddatkiem. Z tego zabierają 30%, także
No, czasami tak jest, że w różnych fazach wykorzystujemy energię i po prostu jedna faza leci dla nich, a chociaż przepisy mówią, że powinni to kompensować, nie? No ja mam, no, przepraszam, że przerywam, ale no ja mam swoje inne spostrzeżenie na ten temat, bo żyjemy w kraju, w jakim żyjemy. Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na kontrakcie z rządem wyszedł na tym dobrze. To jest prawda. To jest prawda, ale ostatni nasz film I to troszeczkę podkreśla ten fakt, że przyroda daje nam wszystko za darmo, światło daje za darmo, wiatr za darmo, ale się znajdują od razu ludzie, którzy zabierają od tego podatki. Bo teraz sobie monitoruję na przykład napięcie w sieci latem, zimą i oni generalnie no wyłączają ludziom te instalacje, no podbijając celowo napięcie w sieci. Jak to jest możliwe, żeby w nocy, latem napięcie w sieci było 247 V? To jest celowe zawyżanie, żeby wyłączać falowniki w dzień. A tu takie pytanie mam do tych akumulatorów. To znaczy, rozumiem, że to są BMS-y, tak? Tak, tu jest BMS, który pilnuje, żeby to trochę dłużej żyło. No i te akumulatory to były od nowa kupione, czy Tak, to są nowiutkie, one mają w tym momencie pół roku. A czy to są żelowe, czy To są żelowe. To są kwasiaki. A jak one To są 200, tak? Tak, 200. A nie boi się pan, jak jest mróz, że Tu nie ma mrozu. Jesteśmy tutaj. cały czas pracują? Aha, no bo tak, bo widzę z ściany wewnętrzna izolacja jest. Zauważyłeś, Marcin? Zobacz. Znaczy, jeżeli mówimy To jeszcze za chwilę wam coś To jest jeszcze wewnętrzna ciekawszego pokażę. izolacja. No, A widzę, że To może- dawne drzwi to tak są zapiankowane poliuretanem, że no faktycznie nie czuć tej tutaj takiej. Znaczy nie, no jest w miarę, no jest przyjemnie. Jak gdyby, Taki typowy- nie wiem ile, ale myślę, temperatura jest w granicy 7-8 stopni. To może przejdźmy na zewnątrz, pokażemy jak to jest możliwe, Ale jeszcze z żeby... wiatrakiem mieliśmy. Wiatrak No to tak jest teraz wiatr nam trochę zmalał. Tak? Znaczy jaka, Tak tutaj, jak to działa? konkretnie jak on teraz jest obciążony? Iloma watami? On teraz, to działa tak, że tutaj to była pierwowzór, czyli to jest manualna szafa do wiatraka i ona obciąża grzałki w zależności od prędkości wirnika. Tylko to, co chciałem zawsze tłumaczę, że żeby działał wiatrak efektywnie, wirnik musi iść na pełnych obrotach. I tego żadna szafa manualna nam nie zrobi. To właśnie zrobi nam inwentor, bo on sobie ten punkt śledzenia mocy PPT. tak sobie Maksimum tak dobierze, power point. że on będzie utrzymywał ten wirnik nawet na wysokich obrotach, nie? I co jeszcze, jaką mam korzyść z tego? On jeszcze ładuje nam teraz akumulator. Mimo że jak jest nadwyżka mocy, jest słonecznie, czy jest to obciążenie, no to jeszcze ładuje nam cały czas bank. Czyli, a tutaj jest jeszcze teraz w tym momencie jedna grzałeczka podłączona, żeby nie przekraczać tej maksymalnej prędkości. Ile to jest? 4 ampery w pewnym momencie? No, I wolty teraz tak jak tam pokazuje, spadnie. tak? tak, tu mamy volty, to chodzi napięcie i wtedy 100, to przełącza. 100 razy, ile tam jest? Tam było nawet Spadło. 4. Tak. No to by 400 W. No u mnie dzisiaj daje 4 kW. 4 kW. Tobie się poszczęściło, tam od tego jeziora idzie. No ale tutaj też są bardzo dobre warunki. Tu też są bardzo dobre warunki. Aha, moment. Pytanie Bo dzisiaj- takie odnośnie optymalizacji, wiesz? Powiedz mi, jak to jest, bo ja rozumiem, że jeśli wiatrak chodzi na swoich tam pełnych obrotach, każdy to powinien zrozumieć, tak? Czyli dopiero wtedy go zaczynamy obciążać, tak? Tak, tak. Trzeba utrzymać prędkość na łopacie, na końcówce łopaty, to tak jak samolot, bo to jest mniej więcej porównywalna aerodynamika, że minimalna prędkość wiatru, żeby było super wykorzystana różnica ciśnień, czyli to podciśnienie i wtedy on przekaże nam całą moc, była około na przykład 220 km na godzinę na końcówce łopaty. Czyli przy moim wiatraku daje te obroty około 220 na minutę. I wtedy mamy super. No, jak samolot traci prędkość, no to zaczyna spadać. Nie? Traci ciąg. Ciąg. No, straci ciąg, to znaczy siłę nośną. I teraz tak, jeżeli my obciążymy tak, dlaczego ludziom na przykład te chińskie małe wiatraczki nie produkują energii? Bo jeżeli obciążymy na przykład wiatrak
przy małym wietrze, to wiatr, i nie ma tej prędkości na łopacie, to wiatr przeleci koło łopaty jak koło deski. Wcale nie przekaże tej energii. I dlatego on musi iść na pełnej prędkości. I wtedy jest oddanie energii. A te chińskie wiatraki, one nie mają zabezpieczenia tego przeciwburzowego, czyli są tak skonstruowane, żeby nie wiadomo jak wiało, to nie ma prawa się rozlecieć wirn. Dlatego one przy małych wiatrach nie produkują praktycznie nic. Okej. Dobrze. I to jest takie moje podsumowanie, czy może moje wnioski, bo... Spostrzeżenia, bo dzisiaj moja wiedza jest inna, to znaczy jeszcze więcej nie wiem, jak było na przykład rok temu, jak budowałem ten wiatrak. Co prawda wiedzę zgłębiałem na temat wiatraka 15 lat i 15 lat na to czekałem, bo pojawiły się oczywiście warunki, żeby to skończyć ten projekt po prostu, doprowadzić. Artur, 15 lat pracujesz nad wiatrakiem, nad wiatrakami i myślisz o tym? Też jest chyba... Tacy są mężczyźni. Ja też myślałem parę lat, jak sobie dać radę z tym wiatrem, nie? Jak go zrozumieć? Jak w ogóle miał mi trochę zaświecić tylko, nie? Ale w końcu, tobie się udało opanować wiatr i ty jesteś w stanie z niego w sposób właśnie realny... różnica to, co Artur mówi wyraźnie, że no jakby u mnie cały czas były stałe obroty, no to właściwie nie dałoby rady, bo wektory prędkości i siła wiatru jest różna. Czyli u mnie musi być jak gdyby nadmiar. Mógłbym to zrobić rzeczywiście, gdybym te obroty od razu, ten nadmiar energii, zwiększone obroty ładował w akumulator, żeby zachować stałe obroty na wirniku. I to jest racja, że wtedy on będzie najlepiej pracował, jeżeli on cały czas ma stałe obroty, dlatego no u mnie to jest troszeczkę inaczej zrobione. Chodziło o maksymalne wykorzystanie energii, jaka jest, ale to nie jest ekonomiczne. Tak jak Artur mówił, że no samolot musi mieć stały ciąg, maszyna musi mieć stałe obroty, żeby ona się dobrze zachowywała. To znaczy mi chodzi o to, żeby było największe podciśnienie, czyli ssanie, czyli wtedy wiatrak daje największy moment obrotowy. No tak, ale początkiem tego wszystkiego jest siła wiatru i my na to nie mamy wpływu. Dlatego musimy tą nadwyżkę, żeby zachować stałe obroty, od razu gdzieś skonsumować, czyli dołożyć mu energii, obciążenia, żeby on zachował stałe obroty. No ale ja to inaczej to widzę. Najpierw nie można pozwolić go obciążać, trzeba pozwolić mu się rozpędzić i wtedy ten punkt śledzenia mocy z inwentera, wtedy go obciąża i dohamowywuje, odbierając stopniowo nadmiar energię, jakby to powiedzieć, adekwatną do siły wiatru. Tak, tak. U mnie to jakbym miał płynny, stały odbiór mocy, to byłoby fajnie, ale ja mam tylko dwustopniowy. Dwustopniowy, jak gdyby ta krzywa mocy jest podzielona na dwa te i według mojego wiatraka samolot nie mógłby latać, bo by spadał w dół albo wznosił się. Nie? Pionowo w górę albo pionowo w dół, tak? Dobra, nie przedłużajmy, chodźmy zobaczyć, jak to jest możliwe ogrzewać dom za pomocą 400-500 watów. To jest właśnie ciekawa sprawa. Tak? Też jesteś ciekawy? O, bardzo! No dobrze, okej. To teraz tak, jeszcze tylko 1, 2, 3 słowa na temat tego, bo to mnie zainteresowało, bo przyznaję się, że powiedziałeś tu, że tak, po pierwsze, rozpędzamy, tutaj obserwujesz to, ile ci podaje, bo tu mamy, to jest trzyfazowy, zgadza się? To znaczy, jeżeli ten wiatrak działa tak, że tu jest prostownik, 3 fazy są podłączone do prostownika. Jest prostowany prąd na prąd stały za pomocą mostka prostowniczego i prosty układ za pomocą diod Zenera i przekaźników załącza w odpowiednich progach napięcia obciążenie. Ale to jest stara technologia i z tego się nie da nagrzać domu. Powiem tak. Dobrze. Pytanie jest teraz takie. Prąd ty odbierasz poprzez falownik, tak? Jak gdyby. Tak.
Czyli falownik jest I wtedy mogę robić z tym prądem to, dalej co chcesz. Powiedz mi, czy to się sprawdza? Czy taki falownik tego typu sprawdza się jako ten odbiornik tej energii z wiatraka? Powiedzmy sobie tak, tej wiedzy nie ma. To jest wszystko moja wiedza, moje doświadczenie. Ja zaczynałem od takiego najprostszego. Tak? To jest falownik, który bym może panu Edwardowi polecił na początek. Do grzania wody ciepłej. Zakres tego falownika jest od 60 do 350 V i on super się sprawuje do wiatraka, nawet może lepiej troszkę jak ten, tak. Bo ten ma wyższy zakres napięć. On pracuje od 120 do 450. I teraz, żeby jeszcze więcej z tego falownika wyciągnąć, bo to trzeba widzom też powiedzieć, że to nie jest, że o, już podłączyłem, to działa. Ja cały czas się uczę, jak najwięcej tej mocy wyciągnąć. Dlatego zacząłem od tej szafy, później była ta szafa. Stwierdziłem, że ta szafa jeszcze nie daje mi pełnej satysfakcji, bo trzeba wykorzystywać tą energię w pełni. Grzać sobie herbatę, włączyć telewizor, a nie tylko na przykład grzałki oporowe. I dlatego ten nawet lepiej by się sprawdzał, bo ten bardziej pasuje ten zakres napięć. A czyja to jest produkcja? To jest polska produkcja, a wnętrze jest na pewno chińskie. Jak wszystko na naszym rynku. Okay. Co jeszcze byśmy mogli powiedzieć? Eco Solar Bost. MPPT i to jest 3 kW, tak się domyślam, tak? No bo co tak, ja bym chciał najważniejszego, może przy okazji realizacji tego tutaj nagrania, tak? może by się odezwali do nas widzowie, którzy by pomogli na przykład zaingerować nam w punkt śledzenia mocy. Żebyśmy mogli na przykład zmienić czas reakcji. Bo tutaj on jest policzony tak, jak chmurki wolno sobie tam przelatują po słońcu. Tak. A zmiana wiatru jest natychmiastowa. I dlatego tutaj ten wiatrak musi współpracować z tą szafą, bo jest duże opóźnienie tego punktu śledzenia, zanim on policzy te informacje, zanim on to przetworzy, to już jest tak gwałtowny podmuch, tak szybko rośnie że się traci się. To znaczy nie się traci, tylko że można uszkodzić wiatrak w ten sposób. Albo spalić falownik, bo dostaniemy chwilowo za wysokie napięcie. I dlatego przy okazji realizacji może jacyś widzowie mają taką wiedzę, posiadają taką wiedzę i żeby zaingerować w punkt śledzenia mocy. Jakikolwiek falownik i wtedy my po prostu sobie go dopasujemy. A więc tak, już w tej chwili mam do Ciebie pytanie, Dawid, czy jesteś w stanie nam to zrobić? Pytanie, nie. Pytanie do Dawida, tak? Dawid, Mr. Offgrid, kanał Mr. Offgrid. Dawid, słuchaj, pytanie jest do Ciebie, ponieważ Ty jesteś oblatany, obstukany w temacie falowników. Tutaj mamy wyzwanie. Ja już z tym, o czym Ty mówisz, się spotkałem. Spotkałem się z tym, że jest problem w kwestii zbyt wolnej reakcji. Czyli program, który jest napisany w falowniku, nie jest w stanie na tyle szybko reagować, tak dobrze o tym samym mówimy? Tak. Po prostu nie czyta tego online na bieżąco, tylko w przypadku, tak jak dobrze zrozumiałem, wiatru, my potrzebujemy natychmiastową reakcję. A tu jest opóźnienie. I z tego powodu ten układ cały nie jest, powiedzmy, tak doskonały, jak mógłby być. Tak, dokładnie. Z tego powodu właśnie inwertery, te, które używamy normalnie, nie pasują do wiatraków. I Twert już takie inwertery robi. Ostatnio właśnie pokazują na programie, na kanale Easy, chwalą się Chestermatic i pokazuje, jak wygląda taki falownik do wiatraka. Ale Twerda pokazuje falownik? Tak, pokazuje Twerda falownik do wiatraka 10-kilowatowego. I tam to działało? Tam to działało, no tak, przecież oni, u nich elektrownia kosztuje 130-160 tysięcy 10-kilowatowa, więc to musi działać, bo inaczej nikt by tego nie kupił. Okej, dobrze. No i jeszcze mam taką prośbę, jak już tak szukamy jakichś widzów, no to jeszcze można by było zrobić odcinek, bo pełno jest takich renderów na rynku,
taki instruktażowy dla ludzi, jak po prostu podłączyć antenę Wi-Fi i skonfigurować po prostu. Tutaj się to wkłada. Ty to sam robiłeś? Konfigurowałeś? Tak, żeby to pokazać, bo to nie jest łatwe po prostu. Ale czy chciałbyś się z nami tą wiedzą podzielić To i ewentualnie znaczy, jakiś ja nagrać bym wolał odcinek? właśnie, żeby ktoś, kto A ty- bardziej się zajmuje elektroniką, żeby on to po prostu pokazał. Aha, o co? Czyli Waldek Wawer, Zeptobox. Okej, Edward, pokaż. No to wiesz co, słuchaj, bo ja ci powiem, ja się bardzo cieszę w ogóle, że trafiliśmy tutaj. Bardzo w ogóle cieszę się, że nas zaprosiłeś, bo przyjechaliśmy dzięki temu, że się odezwałeś, napisałeś w komentarzu, napisałeś maila. Ja się bardzo cieszę, ponieważ dzięki temu, że znamy dużo osób, które też są twórcami, no to myślę, że tutaj fajnie, bo mamy tutaj już jakieś wyzwania. Miałeś z tym ogromny problem, tak? Tak, tak. I z tego powodu uważasz, że warto by było... To pokazać instruktażowo. Zrobić z tego materiał. Okej, super, dobrze. Ja myślę, że jak najbardziej jest to temat taki godny temu, żeby się pokłonić, z tego względu, Dobra, że... nie przedłużajmy, chodźmy zobaczyć, skąd Dobrze. się bierze ta energia. Słuchajcie, w takim razie tak, ja uważam, że na pierwsze wejście mamy temat ogarnięty. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby dowiedzieć się, jak to się dzieje, że u Ciebie, słuchaj, jest potrzebne kilkaset wat, żeby ogrzać 140 metrów dom, słuchajcie, to ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Bo na tym myślę, że chyba zachęciliśmy widzów, żeby obejrzeli. Natychmiastową pompa ciepła i PV tu przyjedzie, bo ostatnio jest bardzo gorący temat, że 100 W ogrzewa całkowicie dom. A u Artura jest potrzebne 300. To znaczy... Okej, dobrze, trzymajcie się w takim razie. Widzimy się na kolejnej odsłonie, tak? Tak I jest. co? Do miłego. I to działa? Zapraszamy. Hej, cześć. Pół roku. Pół roku działa.